Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Powtarzałem już wielokrotnie, że moim zdaniem dieta carnivore jest najciekawszą rzeczą, która zdarzyła się w świecie dietetyki od co najmniej 10-15 lat, w zależności oczywiście od momentu, w którym chcemy powiedzieć, że dieta ta zaczęła wchodzić w jakiś sposób do mainstreamu. Liczba osób, która odzyskała zdrowie dzięki tej diecie, szczególnie osób z chorobami autoimmunologicznymi, jest moim zdaniem naprawdę olbrzymia już na ten moment. Zresztą swoją opinię, jeśli Cię to ciekawi, o diecie carnivore wygłaszałem w tym filmiku, który nazywa się Moja opinia o diecie carnivore. Coś, czego nie lubię, to jest sekciarskie zachowanie różnego rodzaju. Więc jest jakaś, wprawdzie niewielka, ale jednak grupa osób, która jest na diecie carnivore, która przekonuje absolutnie wszystkich, że najlepsze, co mogą zrobić, to jest właśnie przejść na dietę carnivore. Jeść tylko i wyłącznie mięso, czy głównie mięso, jajka i tak dalej, zwiększyć konsumpcję białka. O ile, ogólnie mówiąc, mogę się zgodzić, że zwiększenie konsumpcji białka, jeśli chodzi o pewnie, nie wiem, 80% naszego społeczeństwa, odbije się bardzo pozytywnie na ich stanie zdrowia, tak jest grupa osób, która może umrzeć, albo która może dostać ciężkiego uszkodzenia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w momencie, w którym właśnie zwiększy konsumpcję białka. I o tym jest ten filmik. To jest swoista przestroga, żeby nie wciskać ludziom na siłę interwencji różnego rodzaju medycznych, dietetycznych, lifestyle'owych, które tobie pomogły i uważasz, że za wszelką cenę tym samym pomogą innym osobom, bo różnica między samą składnią genetyczną, między jedną osobą a drugą jest przeolbrzymia. Na przykład jedna z takich ciekawostek, którą chyba gdzieś kiedyś mówiłem, a jak nie, to powiem teraz. Wspólna część mikrobiomu między dwoma dowolnymi osobami to jest zaledwie 1/3. To znaczy 2/3 całego mikrobiomu, składu po prostu tego, co mamy w jelitach, będzie się drastycznie różnić między różnego rodzaju osobami. I to jeden z wielu powodów, dla których różnego rodzaju testy po prostu na mikrobiom są absolutnym wyciąganiem pieniędzy, tak? One nie mają żadnego sensu, żadnego podłoża naukowego. Natomiast oczywiście, żeby nie było nieporozumień, już teraz muszę podkreślić, że mówimy oczywiście o bardzo, bardzo rzadkich przypadkach i mówimy o chorobach genetycznych, konkretnie o genetycznych chorobach metabolicznych, czyli chorobach, które z różnego rodzaju powodów, defektów będą utrudniać metabolizm białek, ale też oczywiście nie tylko. Więc w filmiku tym omówimy, jakie to są choroby, dlaczego nawet jedna dawka skumulowanego białka w postaci na przykład szejku proteinowego, parędziesiąt gram białka jest w stanie zabić takie osoby w skrajnych przypadkach, po jakich objawach, symptomach rozpoznawać, że możemy mieć kłopoty, jeśli chodzi o konsumpcję białka. No i oczywiście pokrótko omówię przynajmniej same choroby. Ten filmik to poniekąd jest i instrukcja obsługi, żeby zwracać uwagę na to, jak reagujemy na rzeczy, które jemy, ale też przestroga. Naprawdę nie jesteśmy tacy sami. To, co służy jednej osobie, nie musi koniecznie służyć drugiej osobie. I chwila przerwy i słowo dla sponsora tego odcinka, którym jest niezmiennie Mięsna Paczka. Jeśli ktoś jeszcze nie zna tej firmy, to Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie, jak w kółko powtarzam, hodowla zwierząt odbywa się jak Bozia przykazała. Na żadnym etapie hodowli nie są używane antybiotyki, nie są używane żadne hormony czy boostery wzrostu. Innymi słowy, mamy gwarancję, że to mięso, które kupujemy, co jest oczywiście potwierdzone certyfikacją, jest jak najlepszej jakości. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, wybieramy jedną z gotowych, już skompletowanych uprzednio paczek, albo kompletujemy własną, jeśli nasze kubeczki smakowe grają swoim własnym rytmem. Punkt drugi, wybieramy, gdzie taka paczka ma zostać dostarczona, i punkt trzeci, cieszymy się dźwiękiem tego, że ktoś puka do drzwi, bo to jest to właśnie Mięsna Paczka. To jest świetnie zabezpieczona, tam jest warstwa izolacyjna, wszystko jest zmrożone suchym lodem, można więc takie mięso bezpośrednio przełożyć do zamrażarki i wyciągać, kiedy jest po prostu chwila czy ochota, żeby coś ugotować i coś dobrego i zdrowego zjeść. Dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z Mięsnej Paczki, z kodem Bartosz10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Ja serdecznie polecam jak zawsze ze swojej strony i swoją drogą gromkie brawa ode mnie dla Mięsnej Paczki, dlatego że zdecydowali się, sami wybrali ten odcinek o tym, że większej ilości białka mogą być szkodliwe, właśnie w ramach edukacji, tak? Nie bali się po prostu takiego, bym powiedział, kontrowersyjnego tematu, co po prostu ukłon ode mnie w ich stronę. Zaczniemy właśnie od studiów w przypadku różnego rodzaju artykułów, które poruszają tą kwestię, czyli śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu spowodowany zwiększoną konsumpcją białka. Już w tych artykułach czy studiach w przypadku jest wspomniane, co jest przyczyną śmierci, natomiast ja dopiero potem omówię konkretnie te choroby. Więc pierwszym przypadkiem była 25
50-letnia Australijka, która chciała zostać bodybuilderką, chciała zostać kulturystką i z tego powodu oczywiście zaczęła konsumować więcej produktów, które zawierały znaczne ilości białka, zaczęła pić szejki, różnego rodzaju proteinowe, brać suplementy, no i po paru tygodniach skończyło się tym, że umarła. Kolejna śmierć jest wręcz absurdalna, jeśli się o tym pomyśli. Dotyczy ona 15-letniego chłopca, który się nazywa Rohan Godania. On też prawdopodobnie chciał po prostu przybrać trochę na masie mięśniowej i chciał zacząć pić szejki proteinowe. Po spożyciu zaledwie jednego szejka proteinowego 15 sierpnia 2020 roku został przetransportowany do szpitala, gdzie następnie umarł chyba w przeciągu 1 czy 2 dób. Nie udało się go odratować. Kolejną osobą był Ben Pearson, który grał w hokeja na pozycji defensywnej. On również stwierdził, że warto byłoby przybrać trochę na masie, żeby grać lepiej, żeby być lepszym zawodnikiem i po zaledwie paru tygodniach zwiększenia konsumpcji białka został również przetransportowany do szpitala, gdzie poniósł śmierć. Nie udało się go odratować. Kolejnym przypadkiem był 47-letni Izraelczyk i to jest jedno z 10 studiów przypadku opisanych w ogóle w całym badaniu. Część osób umarła, jeśli chodzi o te studia przypadku, część udało się odratować. I ten 47-letni Izraelczyk poprzez 3 dni mniej więcej zaczął odczuwać coraz większe pogorszenie swoich symptomów. Zaczęło się od wymiotowania, zaczął się robić coraz bardziej letargiczny, aż doszło do praktycznie utraty kontaktu z nim. W szpitalu 4 dnia odkryto, że przeszedł on dokładnie parę dni wcześniej na dietę Atkinsa, ograniczył spożycie węglowodanów do 20 gramów i zaczął pochłaniać olbrzymiej ilości białka. Oczywiście zdiagnozowano u niego encefalopatię i udało się go odratować. Kolejny przypadek jest tragiczny, ale też pokazuje po prostu, jak ciężko jest diagnozować różnego rodzaju zaburzenia genetyczne, metaboliczne, czy ogólnie zaburzenia genetyczne, przynajmniej wiele z nich, bo dotyczy 28-letniej kobiety, która generalnie w przeciągu swojego życia wielokrotnie przechodziła różnego rodzaju infekcje dróg moczowych, diagnozowano u niej wielokrotnie kamienie nerkowe, cystynowe, to jest dosyć jednak rzadką grupą kamieni. Trafiła do szpitala po jednym z epizodów zasłabnięcia, a jeszcze warto wspomnieć, była to już osoba, która miała niewydolność nerek stopnia 3A i dopiero w szpitalu udało się zdiagnozować u niej cystynurię. Natomiast oczywiście sama ta choroba doprowadziła właśnie do tej niewydolności nerek przez ten cały okres jej poprzedniej życia. Nie będę przytaczać więcej takich przykładów, bo mam nadzieję, że przynajmniej te, które tutaj już wymieniłem, tworzą jednak jakiś obraz, tworzą świadomość, że tak, jak najbardziej po prostu zwiększenie ilości białka dla wprawdzie bardzo, bardzo nielicznej grupy osób, ale może być niebezpieczne. Zanim przejdę dalej, trzeba koniecznie wspomnieć o czymś, o czym nagrałem już filmik w przeszłości, a co jest absolutnie kluczowe dla każdej osoby, która zajmuje się zdrowiem i brzmi to: medycyna operuje prawdopodobieństwem. Ja właśnie nagrałem filmik, który się nazywał "Dlaczego palenie nie powoduje raka?", gdzie właśnie tłumaczyłem między innymi na przykładzie palenia i picia, dlaczego te rzeczy nie prowadzą do raka. One zwiększają prawdopodobieństwo na przykład nowotworów. Nie prowadzą zero-jedynkowo do nowotworów, zwiększają prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo jest słowem kluczem, jeśli chodzi o dowolną rzecz w medycynie. Nie ma praktycznie żadnej, bo oczywiście możemy sobie na siłę znajdować różnego rodzaju przykłady, jak choćby, nie wiem, interwencje chirurgiczne, tak? Jeśli wytniemy komuś nerkę, to na pewno na 100% po prostu straci tą nerkę. Natomiast jeśli chodzi o większość interwencji, czyli na przykład zmiana diety, nie wiem, posty, o których bardzo często mówię, dowolny suplement, nie ma tak, że wszystkim, absolutnie wszystkim pomogą. Wtedy operowalibyśmy absolutami, a to absolutnie nie jest prawda. Operujemy prawdopodobieństwem. Więc oczywiście, jeśli chcemy komuś pomóc, to chcemy mieć informację, że dana interwencja ma ogólnie wysokie prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Często w takim toku rozumowania giną te małe procenty. Nieważne, czy to jest 1%, czy to jest 0,5%, czy to jest 5%. Natomiast właśnie te niewielkie procenty są sytuacje, w których można wykryć ciekawe rzeczy, albo w których może komuś stać się krzywda. Ten temat nie bez powodu, czy to zagadnienie nie bez powodu jest tutaj wspominane w ramach tego filmiku, bo wprawdzie to będzie jakiś absolutnie nikły promil wszystkich osób, które będą spożywać białko, które mogą ponieść śmierć z tego powodu, oczywiście białko w większych ilościach, ale może się to jak najbardziej zdarzyć. I zawsze trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że jeśli nawet da się komuś najbezpieczniejszy możliwy suplement, najbezpieczniejszy możliwy lek, to zmieni się jego dietę na absolutnie przebadaną, świetną dietę i taka osoba zaczyna się czuć gorzej, to prawdopodobnie jest coś na rzeczy.
raczej mała szansa jest, że ta osoba po prostu da pizzu, stwierdziła, że będę wymiotować po większej ilości białka. Wydaje się to śmieszne, prawda? No raczej tak to nie działa. Co ciekawe, zjawisko to jest omówione w statystyce, a również w psychologii, ponieważ akurat tutaj ta koncepcja zazębia się między tymi dziedzinami i nazywa się The Fallacy of Argument from Rarity, czyli jakby taki błąd logicznego myślenia argumentu z rzadkości. Nie jestem pewien, czy jest jakaś ładniejsza polska nazwa tego, przetłumaczyłem tak, jak mi się wydaje, że mniej więcej to brzmi, nawet po angielsku brzmi to dosyć drętwo. Sam ten tutaj błąd logiczny polega na tym, że przedstawia się następującą sytuację. W sądzie prokurator oskarża osobę, która wygrała na loterii, gdzie oczywiście ta szansa często to jest 1 na ileś tam miliardów wygrania, oskarża tą osobę o to, że oszukiwała, no bo przecież szansa wygrania jest tak niska, że ciężko o inne wytłumaczenie tego, że taka osoba wygrała. I właśnie ten błąd tutaj logiczny, ten błąd postrzegania polega na tym, i to jest właśnie linia w tym zjawisku statystycznym, linia obrońcy, która mówi, że owszem, jest bardzo mała szansa, że konkretna osoba wygra, ale patrząc na ogół osób, które grało w loterii, jest praktycznie pewne oczywiście, że ktoś wygra. Na tym właśnie polega tutaj jeszcze raz ten błąd. To, że mamy małą szansę, tak, to nie znaczy, że to się nie wydarzy. Wiadomo, że to się wydarzy. Trzeba po prostu mieć wyostrzoną świadomość, jeśli chodzi o różnego rodzaju symptomy tego rodzaju po spożyciu czegokolwiek, bo żeby było jasne, mimo że akurat w tym odcinku będę omawiać choroby metaboliczne polegające na upośledzeniu konsumpcji czy metabolizmu białka, to tyczy się to absolutnie każdego makroskładnika odżywczego. Mamy choroby, gdzie mamy zaburzony metabolizm po konsumpcji węglowodanów. Mamy takie zaburzenia, gdzie będzie zaburzony metabolizm przy konsumpcji tłuszczy. Więc ogólnie warto mieć świadomość, że jeśli ktoś będzie mieć gorsze samopoczucie, będzie szczególnie jakieś bardziej oczywiste symptomy, tak jak gdzieś tam w tych studiach przypadku omawiam, że ktoś zaczął wymiotować, to naprawdę nie jest tak, że ktoś udaje albo że się struł. Być może rzeczywiście ta dieta, którą ma, ta zmiana diety, która została wprowadzona, mu nie służy. Druga koncepcja kluczowa, jeśli chodzi o właśnie tworzenie tej świadomości naszej ułomności, to są tak zwane nieznane, niewiadome. Bo istnieją ogólnie 3 rodzaje informacji. Istnieją tak zwane znane, wiadome, czyli informacji, których jesteśmy świadomi i mamy o nich wiedzę. To, czy ona jest bardziej czy mniej szczegółowa, już nie jest aż takie istotne, ale jak najbardziej po prostu wiemy, że te informacje istnieją i wiemy, co one wyrażają mniej więcej, albo szczegółowo. Druga kategoria to są tak zwane znane, niewiadome. Wiemy, że jakieś informacje, na przykład jakaś choroba istnieje, nie wiemy tak naprawdę o niej praktycznie nic. Natomiast mamy świadomość istnienia takiej choroby. Tak, to są właśnie znane, niewiadome, czyli informacje, które wiemy, że istnieją, ale nic tak naprawdę specjalnego o nich nie wiemy. Natomiast najważniejsza, absolutnie najważniejsza jednostka tych informacji, czy rodzaj informacji, to są tak zwane nieznane, niewiadome. Bo to są informacje, o których nie wiemy, że nie wiemy. Czyli nie jesteśmy nawet świadomi naszej niewiedzy. I najbardziej przerażające jest to, wręcz paraliżujące, w momencie, w którym zdamy sobie z tego sprawę, że nasze działanie jest zawsze bardziej po omacku niż, że tak powiem, po macku. Czyli innymi słowy, często to, co robimy, szczególnie w dziedzinie zdrowia, gdzie jakby stopień skomplikowania jest tak niesamowity, jeśli chodzi o dowolną decyzję, że musimy nieustannie pamiętać, że jeśli widzimy po prostu jakąś reakcję, czy to pozytywną, czy negatywną, której nie potrafimy wyjaśnić, musimy właśnie mieć świadomość, że coś wpływa na to. Nie mówię, żeby koniecznie szukać tego, oczywiście w idealnym świecie szukamy po prostu wyjaśnienia danej reakcji, a jednocześnie znowu pamiętamy, że do końca życia nie poznamy wszystkich tych nieznanych, niewiadomych. Nie będziemy w stanie ich zamienić w znane, wiadome. Zawsze są różnego rodzaju czynniki, które będą wpływać na obserwację po prostu symptomów danego pacjenta, czy to pozytywnych, czy negatywnych. Te 2 punkty, one mają tylko na celu podsumować, że musimy być świadomi ułomności naszej wiedzy. Tak? W momencie, w którym po prostu ktoś zaczyna mówić, że wszystko to jest absolutnie jasne, co się dzieje w organizmie i tak dalej, bo mamy to. Wbrew pozorom, bardzo niewiele rzeczy do tej pory jest jasnych w porównaniu do niewiadomych po prostu, które stoją przed badaczami, tak? Czyli jakieś różnego rodzaju zagadnienia, kwestie do odkrycia, szlaki metaboliczne i biochemiczne. Jeśli chodzi
o te choroby genetyczne zaburzające metabolizm białek, mamy tutaj dwie wiadomości. Dobrą wiadomością jest to, że one są generalnie dosyć wcześnie wykrywane. Z bardzo prostego powodu. Te symptomy po prostu tych zaburzeń metabolicznych są na tyle jasne, na tyle wyraźne, że lekarze albo lekarze bardzo często wcześniej je zauważą, albo rodzice, ponieważ oczywiście dziecko jest pod pełną obserwacją rodziców przez pierwsze lata życia. Nie jest ciężko zauważyć, że coś jest nie tak. Bardzo często wtedy właśnie wchodzi cała diagnostyka, badania genetyczne i jest wykrywane, co dokładnie jest problemem. Natomiast po tej dobrej wiadomości przychodzi zła wiadomość. Wiele z tych chorób może objawiać się dużo później, czyli w wieku nastoletnim albo w wieku dorosłym. Na pytanie czemu? Niestety nie ma odpowiedzi. To jest jedna z właśnie nawet tak naprawdę nieznanych, niewiadomych. Nawet nie wiemy po prostu, czego nie wiemy w tym przypadku. Wiemy tylko tyle, że wiele z tych chorób może objawiać się jeszcze raz w wieku nastoletnim albo w wieku dorosłym. I dobrym przykładem są studia przypadków, które omawiałem wcześniej. Mówiłem, że właśnie było studium 10 przypadków, gdzie konsumpcja białka albo kończyła się śmiercią, albo kończyła się jakimś uszczerbkiem na zdrowiu. Oczywiście część osób tych odratowano. I to było to badanie, w którym wspominałem o tym 47-letnim Izraelczyku. I w tym badaniu, na samym początku właśnie przy tej analizie studiów przypadku, naukowcy wspominali, że średnia wieku w tym przypadku objawienia się tej choroby genetycznej akurat, która jest omówiona w badaniu, to jest niedobór ornitynowej transkarbamylazy. Tak to się ładnie nazywa. Objawiał się między 17, uwaga, 50 rokiem życia. I oczywiście znowu ten Izraelczyk jest świetnym przykładem. 47 lat i dopiero wtedy się to objawiło. Znowu, jeszcze raz, nie wiemy do końca, wiemy na pewno tyle, że ogólnie środowisko nasze, bo kiedy mówimy o genetyce czy o genach, trzeba pamiętać, że też różnego rodzaju geny mają swoją ekspresję, tak? I to, co wpływa na ekspresję genów w sposób pozytywny albo negatywny, to jest właśnie między innymi dieta, to jest nasze otoczenie, środowisko, tak? I na dobre, i na złe, różnego rodzaju toksyny też środowiskowe. Więc niewykluczone, że w niektórych przypadkach ta ekspresja genów jest dopiero zwiększona na tyle, żeby te choroby zaczęły się objawiać właśnie w tym wieku dorosłym. Czy są jakieś objawy wcześniej, które mogą to sugerować, jeśli chodzi właśnie o objawienie się tych chorób w wieku dorosłym? No nie, albo są na tyle subtelne czasami, że ciężko się zorientować. I właśnie jeszcze raz w tym studium, czy w tym badaniu omawiającym 10 studiów przypadku wspominano, że u wszystkich tych osób jedyne, co wcześniej zauważono, to są jakieś kłopoty z zachowaniem i kłopoty z nauką. I teraz, czy to są w jakikolwiek sposób specyficzne objawy? No nie, możemy przyporządkować tak naprawdę te objawy dziesiątkom różnego rodzaju chorób. Zgodnie tak naprawdę z tak zwaną brzytwą Occama, czyli innymi słowy rozwiązanie, które jest najbardziej prawdopodobne, bardzo często jest najlepszym rozwiązaniem. Można dojść do wniosku, że raczej będziemy testować innego rodzaju inne schorzenia czy kłopoty, nie wiem, może nawet kłopoty ze słuchem, może jakieś zaburzenia ze spektrum autyzmu, a niekoniecznie po prostu choroby genetyczne, tak, które występują po prostu 1 na parędziesiąt tysięcy urodzeń. Pomijając to, jest jeszcze właśnie drugi powód, dlaczego te choroby mogą objawić się w tym wieku nastoletnim albo dorosłym. I to są spontaniczne mutacje. I to jest akurat coś, co jest absolutnie znane w medycynie. Trzeba pamiętać, że jeśli mówimy o chorobach genetycznych, które tak jak wszystkie praktycznie te choroby, które tutaj będę omawiać, są przekazywane po prostu w ten czy inny sposób potomstwu, trzeba pamiętać, że te choroby w jakiś sposób powstały. I jaki to jest sposób? Spontaniczne mutacje. Właśnie wracając do tej choroby, bo to jest jedna z takich najpaskudniejszych, jeśli chodzi o te skutki uboczne przy zwiększonej konsumpcji białka, czyli jeszcze raz ten niedobór ornitynowej transkarbamylazy. W tym przypadku szacuje się, że mniej więcej u 25% mężczyzn wystąpienie tej jednostki chorobowej wiąże się ze spontanicznymi mutacjami, a już u ponad 60% kobiet spontaniczne mutacje będą odpowiadać za wystąpienie tej choroby. Także przy dowolnej z tych chorób też musimy zawsze brać pod uwagę, że właśnie nie wykryto czy nie było symptomów w dzieciństwie, bo też po prostu nie doszło jeszcze wtedy do spontanicznych mutacji. A wiemy też, że po prostu wraz z wiekiem ilość tych spontanicznych mutacji zaczyna drastycznie wzrastać. Ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, zanim przejdę do samych chorób, to jest właśnie awersja do białka, awersja szczególnie do mięsa. Bo jeśli zaobserwujemy ją u kogoś, to trzeba pamiętać, że mamy parę potencjalnych wyjaśnień. Może być to po prostu awersja natury psychicznej, czyli innymi słowy,
Osoby, które na przykład bardzo często, które tkwiły w weganizmie, czy tkwią, czy w wegetarianizmie, mają awersję do mięsa, są absolutnie przekonane, że to jest obrzydliwe, tak, bo widzą na przykład martwe zwierzę w swojej głowie, czy jedzenie zwłok, tak, często jest epatowanie tym słowem, że jemy padlinę, jemy zwłoki i takie osoby oczywiście mogą mieć awersję stricte psychiczną do spożywania mięsa. Oczywiście ona nie będzie tak widoczna najczęściej u dzieci, tak, dzieci nie mają po prostu takiego uwarunkowania, ale trzeba pamiętać, że jest to jeden powód. Drugi może być powodem infekcyjnym i świetnym przykładem jest, będę musiał kiedyś omówić, jest tak zwany zespół alpha-gal, który objawia się absolutną awersją do mięsa i jest pochodną zakażenia przez kleszcze. Jeśli nagle ktoś całe życie jadł mięso, nagle ma odrzut, zaczyna się robić chory po zjedzeniu mięsa, to też może być część wyjaśnienia, jeśli chodzi o diagnostykę. Bo ogólnie bardzo, bardzo ciekawy zespół, ten zespół alpha-gal. Natomiast ostatnim wytłumaczeniem jest to, że uwaga, naprawdę może być wytłumaczeniem to, że takie osoby czują się źle po spożyciu białka. Właśnie patrząc na te zaburzenia różnego rodzaju genetyczne metabolizmu białek, białko będzie powodować, że te osoby czują się na tyle źle, że zaczynają go unikać. I jest to oczywiście jak najbardziej uzasadniona reakcja. Także jeśli zaobserwuje się u jakiejś osoby awersję do białka, awersję do mięsa, trzeba pamiętać, że będziemy mieć do czynienia z tymi 3 podłożami i oczywiście najważniejsze dla nas jest ustalić, co jest głównym powodem tej awersji. Okej, przechodzimy do chorób. Żeby było jasne, celem tego odcinka nie jest bardzo szczegółowe omawianie tych chorób. Chodzi o to, żeby była to zaledwie wzmianka i będę skupiać się na chorobach, które właśnie mogą objawić się w wieku nastoletnim albo w wieku dorosłym, żeby potencjalnie było wiadomo, czego szukać, co może być kłopotem, jeśli zauważyłeś u siebie, u swoich bliskich, czy potencjalnie pacjentów, że ktoś źle reaguje na białko. Zaczniemy od choroby, która nazywa się lizynuryczna nietolerancja białka. I w ramach tej choroby, i to będzie tyczyło się też wielu innych chorób, o których będę wspominać, warto wspomnieć, jak jest metabolizowane białko w najprostszy możliwy sposób. Czyli mamy białko, białko jest rozkładane na aminokwasy będą rozkładane na amoniak. Amoniak jest oczywiście trujący dla organizmu, natomiast jakby obecność amoniaku w jakiejś, bym powiedział, normatywnej ilości jest w pełni normalna i dalej amoniak jest przekształcany w mocznik i mocznik jest usuwany z organizmu. Generalnie kłopotem, jeśli chodzi o tą chorobę, jest transport białek. Jest to przede wszystkim ornityna, lizyna i arginina. Ponieważ ten transport jest upośledzony, te aminokwasy zaczynają, no właśnie, zbierać się w większej ilości w organizmie. Jednym z objawów tego będzie wzrost ilości amoniaku, tak zwana hiperamonemia. I to będzie doprowadzać do całego szeregu różnego rodzaju kłopotów. Przede wszystkim zatrucia amoniakiem mają to do siebie, że one będą prowadzić właśnie do wymiotów. To mogą być bóle brzucha, to mogą być biegunki, jeśli chodzi o klasyki. I oczywiście z czasem, jeśli ten poziom amoniaku będzie utrzymać się na wysokim poziomie, będzie dochodzić do różnego rodzaju ostrych ataków neurologicznych, uszkodzenia organów i nawet śmierci. Natomiast u takich osób, i oczywiście to jest choroba, która najczęściej jest już wykrywana w wieku dziecięcym, ona jest przekazywana autosomalnie recesywnie, czyli dostaje się 1 kopię genów od każdego z rodziców. Natomiast też jak najbardziej jest w stanie objawić się właśnie dopiero w wieku dorosłym. U osób takich będzie często wykrywana hepatosplenomegalia, czyli powiększenie wątroby i śledziony. Jeśli chodzi o dzieci, będzie utrudnione przybieranie na wadze, będzie upośledzony wzrost bardzo często. Oczywiście nie będzie się to często tyczyć samych dorosłych. Jeszcze raz, bo choroba może pojawić się dopiero w późniejszym wieku. Osteoporoza dosyć często może występować u takich osób. W rzadkich przypadkach mogą być to m.in. zmiany płucne. I oczywiście nieleczona m.in. interwencjami dietetycznymi, czyli obniżeniem ilości białka, będzie kończyć się nieuchronnie śmiercią. Choroba ta akurat, co ciekawe, częściej czy najczęściej ze wszystkich krajów na świecie występuje w Finlandii. Kolejną chorobą będzie cystynuria i już wspominałem o tej chorobie w kontekście jednego ze studiów w przypadku, które omawiałem na początku filmiku. Uria, czyli obecność w moczu, cystyny, czyli jednego z aminokwasów właśnie. I cystynuria polega na tym, że organizm usuwa zbyt duże ilości cystyny. Ta cystyna jest w stanie się krystalizować, zamieniać w kryształki i następne w kamienie właśnie nerkowe cystynowe i tym samym powodować różnego rodzaju przede wszystkim dysfunkcje nerek. To mogą być właśnie częstsze infekcje dróg moczowych, to mogą być kłopoty z nerkami. W skrajnym przypadku, jeśli choroba ta jest nieleczona, doprowadzi do niewydolności nerek, dializy i następnie oczywiście
śmierci. I najczęściej ta choroba akurat objawia się właśnie w wieku nastoletnim albo u młodych dorosłych, czyli w wieku od 10 do 30 lat. Częściej będzie występować, jest parę krajów, które, że tak powiem, słyną bardziej z tej choroby i jest to między innymi Grecja. I co jeszcze z ciekawostek, 2 razy częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Kolejną chorobą są, czy właściwie grupą chorób, bo będzie wiele podjednostek, które będzie należeć do tej kategorii, są zaburzenia cyklu mocznikowego. I właśnie tak jak sobie mówiliśmy o tym, jak są metabolizowane białka, to mówiłem, że białka, aminokwasy są przekształcane w amoniak i amoniak jest przekształcany w mocznik, mocznik jest usowany. Więc zaburzenia cyklu mocznikowego będą polegały na tym, że amoniak nie jest efektywnie zamieniany w mocznik, tak? Czyli tak jak mamy zwyczajną jakby część tego metabolizmu, ona jest upośledzona i w tej grupie chorób będziemy mieć zwiększone stężenie amoniaku. Tak jak sobie mówiliśmy, ten amoniak będzie się wymiotami objawiać bólem brzucha, biegunki. Jeśli będzie zwiększony dłuższy czas, różnego rodzaju kłopoty neurologiczne, encefalopatia i dosyć szybko tak naprawdę jest w stanie skończyć się śmiercią. U tego chłopca, o którym mówiłem, 15-latku, wystarczył 1 shake z większą ilością białka. Nie widziałem nigdy wzmianki, ile to dokładnie było. Podejrzewam, że 30, 40, może 50 gram białka w jednym shake'u. Już to wystarczyło, żeby stężenie amoniaku wzrosło tak gwałtownie, też prawdopodobnie między innymi ze względu na jego mniejszą wagę, żeby go uśmiercić. Jeśli chodzi o częstotliwość występowania, jak próbowałem do tego dotrzeć, jest straszny rozród. Raz widziałem, że raz na 14 000 urodzeń, raz na 35 000 urodzeń, czyli tak jak praktycznie wszystkie choroby genetyczne, nie występuje często. Niestety dla nas jest to jedna właśnie z chorób, która często jest w stanie powstać na podstawie spontanicznych mutacji. Więc jak najbardziej trzeba się tego wystrzegać. Już pomijając to, że jeśli chodzi o wszystkie te 3 choroby, które wymieniłem do tej pory, są testy genetyczne, aby wykryć każdą z nich. Coś, co jest w stanie w takich ostrych stanach, czyli kiedy ktoś ma napad po prostu właśnie wymiotów i tak dalej, trafi do szpitala. Coś, co podkreślano w jednym z badań, to jest właśnie powinno się rutynowo u takich osób badać właśnie choćby stężenie amoniaku, bo już to będzie wskazywać, z czym mamy potencjalnie do czynienia. I nawet jeśli nie wskaże nam tu z miejsca, że chodzi o jakąś konkretną chorobę, to będzie nam mówić, że coś jest nie tak, jeśli chodzi o albo organy, tak? Nie wiem, od wątroby, może nerki, albo właśnie jakieś konkretne grupy zaburzeń metabolizmu białek. Kolejną chorobą, chociaż tak naprawdę znowu powinienem powiedzieć grupą chorób, jest tyrozynemia. Wyróżniamy 3 rodzaje tyrozynemii. Tyrozynemia typu 3 akurat są chyba do tej pory znane dosłownie pojedyncze przypadki gdzieś tam na całym świecie. Jest garść osób. Najczęściej występuje tyrozynemia typu 1. Ona jest diagnozowana praktycznie zawsze w dzieciństwie, chociaż zdarzają się jakieś nieliczne przypadki właśnie u dorosłych. I tyrozynemia typu 2 również najczęściej wykrywana w dzieciństwie, ale już zdecydowanie częściej będzie występować po raz pierwszy u osób dorosłych. Rozwiązanie mamy w nazwie. Tyrozynemia będzie wykrywane zwiększone stężenie w krwi, w osoczu metabolitów tyrozyny. I to będzie prowadzić do kłopotów skórnych. Z takich relatywnie nieszkodliwych będziemy obserwować rogowacenie stóp, na przykład rogowacenie rąk. Z takich już zdecydowanie poważniejszych będzie następowało uszkodzenie rogówki oraz różnego rodzaju potencjalnie zaburzenia neurologiczne. Mogą też występować m.in. neuropatie, jakieś stany zapalne naczyń krwionośnych. Tak jak mówiłem, tych chorób jest dużo więcej, tak naprawdę parędziesiąt więcej, ale te, które wymieniłem, one najczęściej właśnie będą występować u osób dorosłych. Jaki jest z tego wszystkiego wniosek? Jeszcze raz, medycyna operuje prawdopodobieństwem, nawet jeśli różnego rodzaju diety, podejścia dietetyczne będą służyć większości osób, to nie znaczy, że będą służyć koniecznie tobie. Naprawdę warto bardzo, bardzo uważnie obserwować swoje reakcje po wprowadzeniu dowolnej zmiany, czy to jest właśnie suplement, czy to jest lek, czy to jest dieta i absolutnie nie bać się po prostu odstawiać rzeczy, które ogólnie są uważane za absolutnie zdrowe, jeśli widzisz, że u ciebie reakcja jest negatywna. Tym samym oczywiście jest to też przestroga, nie wciskać koniecznie innym na siłę różnego rodzaju rozwiązań, bo naprawdę nigdy nie wiadomo, jak dana osoba zareaguje. Można powiedzieć, że jeszcze raz medycyna, dietetyka jako część medycyny zresztą porusza się po omacku, tak? To znaczy, że oczywiście zgodnie z naszą najlepszą wiedzą staramy się
jak najlepiej traktować pacjenta, jak najlepiej mu pomóc, ale nie zawsze oczywiście ta wiedza jest pełna, ona nigdy nie będzie pełna, więc zawsze trzeba spodziewać się jakiejś niespodzianki, czy trzeba przynajmniej zachować świadomość, jakieś wyostrzone zmysły, że nie wiadomo, jak dana interwencja się skończy. Nawet jeśli spodziewamy się pozytywnych efektów u 9 osób na 10, to ta jedna osoba na 10 powinna być dla nas przestrogą, że i tak powinniśmy obserwować reakcję. Wprawdzie filmik tyczy się oczywiście rzadkich chorób genetycznych, ale jestem ciekaw, czy przede wszystkim mieliście takie doświadczenia, że chcieliście zwiększyć ilość białka i z jakiegoś powodu, właśnie prawdopodobnie może jednej z tych chorób genetycznych, mieliście bardzo negatywną reakcję, albo też czy przy różnego rodzaju suplementach czy lekach, które większość uważają za bardzo korzystne, za działające efektywnie, było tak, że twoja reakcja była bardzo, bardzo negatywna. Jeśli tak, to dajcie znać innym, koniecznie właśnie w komentarzach, co to było. Ja uwielbiam właśnie takie anegdoty, non-stop to powtarzam, medyczne, jako przestroga, tak, że naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo odmienni i trzeba pamiętać, że każdy z nas może reagować inaczej. Ja oczywiście, jeśli masz jakieś pytania, będę starać się wskakiwać do tej sekcji komentarzy i odpowiedzieć na jak najwięcej z nich w miarę możliwości. Dodatkowo chyba w końcu udało mi się podłączyć mikrofon. W poprzednim filmiku wiele osób mówiło, że jest fatalna jakość dźwięku, no bo właśnie próbowałem podłączyć ten nowy, fajny mikrofon i absolutnie mi się nie udało, mimo że wydawało mi się, że mi się udało. Natomiast teraz chyba jest sukces. Dajcie mi znać, jaka jest jakość dźwięku, czy jest akceptowalny, czy coś kombinować jeszcze z ustawieniami. Nawet, uwaga, jest lampa pierścieniowa gdzieś tam przede mną po raz pierwszy, więc mam nadzieję, że to doświetlenie będzie trochę lepsze. Na pewno będę jeszcze dużo z tym kombinować. Co dalej? Oczywiście tradycyjnie ogłoszenia, to znaczy polecam swoje flagowe kursy. Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka z dowolnej grupy czy rodziny języków samodzielnie, żeby przestać wydawać pieniądze na korepetycje, szkoły językowe, aplikacje, podręczniki i tym podobne. Jeśli raz nauczysz się systemu, to można go stosować wiecznie do dowolnego języka. Dla mnie taka niezależność zawsze była ważna i tak właśnie powstał ten kurs. Drugim kursem jest Kuźnia Ekspertów, czyli Experts Incubator. Tam pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę samodzielnie od A do Z, jak stworzyć swój plan nauki, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę. A to wszystko po to, żeby znowu usamodzielnić się. I jest to przydatne dla każdej osoby, która po prostu z jakiegoś powodu chce przyswoić większą ilość informacji. Jesteś studentem, jesteś maturzystą, chcesz mieć świetne oceny, zdawać kolokwia dobrze. Kurs jest dla ciebie. Jeśli masz świetną pracę, chcesz dostać awans, potrzebujesz różnego rodzaju zdać certyfikacje, egzaminy, kurs pozwoli ci przygotować się właśnie do tych wynalazków. Jeśli natomiast nie cierpisz swojej pracy, czy nie, może idą zwolnienia i chciałbyś zmienić kwalifikacje, przekwalifikować się, kurs również ci w tym pomoże. I na koniec po prostu prozaicznie, jeśli chcesz więcej zapamiętywać z tego, co czytasz, z tego, co słuchasz, kurs będzie świetny również dla ciebie. I na koniec kurs O jeden było za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe oraz walczyć z różnego rodzaju upierdliwymi chorobami skóry głowy, w tym m.in. uporczywym łupieżem. 3 piosenki rockowe, jak zawsze, przypięte w pierwszym komentarzu. Tam niewykluczone, że będzie literatura naukowa albo w opisie, w jednym z tych dwóch miejsc. No właśnie, w opisie z kolei jest link do mojego newslettera, oczywiście też wszystkich produktach, o którym mówiłem. Można kliknąć, wyskakuje okienko, tam można wprowadzić adres e-mail i tam z kolei wysyłam artykuły na tematy powiązane z nauką języków obcych, pamięcią, produktywnością i sporadycznie analizą badań naukowych. Na koniec, jeśli spodobały ci się wszystkie te informacje, które wymieniłem w tym filmiku, można je przyswoić w formie łatwo takich ściągalnych, dostępnych fiszek elektronicznych i ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. I patronat kosztuje 40 zł miesięcznie, można zapisać się nawet na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę i ściągnąć fiszki właśnie do tego odcinka i uwaga, ponad 120 poprzednich, bo aż tyle tych fiszek się zebrało. Również dla patronów dostępne jest osobne forum, gdzie można mi zadawać pytania, toczymy sobie różnego rodzaju dyskusje medyczne, okołomedyczne, dietetyczne. Jest tam również sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie, które mi wpadło w łapy, z omówieniem, to znaczy jakie są tego konsekwencje i często odesłanie jest nawet do dalszych badań naukowych. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.